Matka myśli, że jej syn chce dokonać strzelaniny w swojej własnej szkole. Gotcha. If I'm right, if you're watching this. Dzisiaj zrecenzuję horror Mom, Mothers of Monsters z 2020 roku. Fabuła wygląda mniej więcej tak, że mamy found footage w postaci vloga z różnych ukrytych, zamontowanych kamer w jednym mieszkaniu, w którym główna bohaterka, czyli matka po 40, twierdzi, że jej syn jest dziwny. Ma 16 lat, interesuje się dziwnymi rzeczami, zachowuje się dziwnie i prawdopodobnie chce dokonać strzelaniny w swojej własnej szkole i próbuje to udowodnić właśnie poprzez te nagrania. Film jako fan footage świetnie się prezentuje. Jeśli uwielbiasz fan footage, to jest to horror dla ciebie pod tym względem, czyli wizualny. Jeśli chodzi o fabułę, jest trochę pogmatwana. Nie wiemy, kto tutaj jest normalny, kto jest szalony, kto jest tutaj psychopatą, o co chodzi. I to jest właśnie fajne w tym horrorze. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że jest tutaj bardzo niska brutalność. Jest mało krwi, praktycznie chyba w 2-3 scenach jest jakaś tam krewka, a tak to nic nie ma tutaj z rzeźni. Jest to bardziej horror, w którym trzeba się wczuć, jest bardziej niepokojący, coś w stylu Paranormal Activity, tylko że jest to bardziej kierowane poprzez oglądanie vlogów matki na temat swojego syna oraz niepokoju z tym związany, że ma 16 lat i że się interesuje dziwnymi rzeczami, zachowuje się nadpobudliwie, agresywnie, to na pewno przez te gry, że on gra na tym PlayStation w jakieś okrutne strzelanki. Tak, tutaj jest ten wątek w tym horrorze i jest dosyć zabawny, ponieważ bardziej granie w gry jest dla matki niepokojące niż to, że ma syn w szafie maskę gazową z takim jednym logiem z czasów II wojny światowej. Świetnie, to jest bardziej normalna rzecz niż granie w brutalne gry, które nawet nie są brutalne, przynajmniej te, które pokazała, że w nie gra i że to jest pewnie brutalne gry, bo spędza 6 godzin grając w nie, no to tak trochę mało to są brutalne gry, przynajmniej według mnie, te, które zostały pokazane. Muzyka w tym filmie praktycznie nie istnieje, ale to dobrze, bo to jest fan footage i tutaj musimy się wcielić tego oglądającego, tego matczynego vloga. Ogólnie jest to film kierowany do matek z dziećmi w wieku właśnie dojrzewającym, te 16 lat, kiedy się buntują i tak dalej. I według mnie, gdybym był taką osobą, to po tym horrorze miałbym jeszcze większy niepokój niż się uspokoił, bo dostanę jakieś rady od doświadczonej matki. Nie, tutaj tego nie ma, to jest okropne, to jest okrutne wręcz. Horror ma kilka dziwniejszych potknięć. Bardziej chyba jest to stworzone po to, żeby pokazać jakby jak to wygląda z perspektywy jej syna. Pokazując różne nagrania z telefonu, ze znajomymi i gdzieś tam w terenie nagrane. Tylko one są zbędne według mnie, ponieważ powinna być ta łatka tajemnicy aż do końca, a zamiast tego jest to trochę jakby spoilerowanie, ale zarazem trochę też zadaje pytanie, kto tutaj jest psychopatą? Jeśli bardziej szukasz nie mrocznego, a takiego Big Brotherowego klimatu o matce, która jest zaniepokojona swoim synem oraz jej syn, który się zachowuje agresywnie i tak dalej, to jest horror dla ciebie. Dlaczego mówię, że to jest horror? Bo przecież żaden z tych elementów nie świadczy, że to horror. Otóż sam klimat jest trochę ciężki, bardziej pod dramat, ale pod koniec się trochę rozwija i się zmienia w taki pełnoprawny horror i to do takiego stopnia, że jestem w stanie wybaczyć te dramatyczne napięcie, które było przez cały film. Natomiast jeśli jakimś cudem nie wiesz, co to jest Paranormal Activity, o którym wcześniej trochę wspomniałem, no to musisz go nadrobić. Nie ma innej możliwości, musisz go nadrobić i musisz po prostu ocenić. Nie jest to może podobne klimaty, ale... Nie są to może podobne klimaty, ale przynajmniej jest fan footage, nagrywanie domu i umie trzymać mniej więcej w napięciu.